A tak bardzo chciałem polubić ten samochód. Alfa Romeo Junior w hybrydowej odmianie TIQ4, wykończona krwistym lakierem o nazwie Czerwony Brera z czarnym dachem i postawiona na niebrzydkich 18-calowych felgach Petali, na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardzo sympatycznego miejskiego crossovera. Jeśli jednak zdejmiemy na chwilę różowe okulary i przyjrzymy się jej chłodnym, trochę księgowym okiem, pojawia się sporo wątpliwości. Choć włoska marka próbowała zaszczepić tu swojego legendarnego ducha, proporcje nadwodzia budzą pewien niedosyt, a największym rozczarowaniem okazuje się sam układ napędowy. No i do tego ta cena. Ale żeby nie było tak negatywnie, zalety też są. Ja jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na mój test Alfa Romeo Junior Hybrida. No i znów trafiła się piękna letnia pogoda, wysoka temperatura, aż chciałby się krzyknąć: lato zostań jak najdłużej, tak samo jak Alfa Romeo powinna zostać z nami jak najdłużej, nawet jeśli w ofercie będą tylko takie auta, choć może będzie coś ciekawszego, no ale nieważne, zacznijmy nasz test Alfa Romeo Junior w wersji hybrida z napędem Q4, czyli powiedzmy z napędem na 4 koła, a zaczynamy oczywiście od bagażnika. A ten w wersji z tym właśnie napędem ma pojemność 340 litrów. Co ciekawe, w wersji przednionapędowej jest do dyspozycji 415 litrów, a więc trochę więcej. A to wszystko dlatego, że no właśnie pod tą podłogą został ukryty napęd tylnej osi, czyli dodatkowy silnik elektryczny. Co ciekawe, gdy złożymy oparcie kanapy, a wtedy pojemność bagażnika wzrasta do około 1200 litrów, mamy taki oto próg i żeby go zniwelować, tą podłogę należy obniżyć. Trochę dziwne rozwiązanie, ale cieszę się, że ta podłoga chociaż jest taka solidna i twarda, więc możemy tutaj pakować rzeczy na raczej krótki wyjazd. Z dodatków, no raczej niewiele, 2 haczyki, dodatkowe złącze zasilania i oświetlenie i to by było na tyle. Jak na segment B chyba nie jest tak źle. A jak jest na kanapie z tyłu, czy jest aż tak bardzo ciasno? Zobaczmy. No te dodatki Alfa Romeo naprawdę ładnie się tutaj prezentują. Moim zdaniem fajnie to wygląda i jeżeli ktoś lubi tą markę, na pewno to doceni. No i tak, zaczynamy od kanapy, a tutaj złącza Isofix no, pod mało wygodnymi suwaczkami. Wygląda może i lepiej, ale czy to jest wygodne? Moim zdaniem niekoniecznie. Tunel środkowy, no niestety jest, mimo że tutaj nie ma żadnego wału napędowego napędzającego tylną oś, no ale cóż, taka konstrukcja platformy. Siadamy i oceniamy przestrzeń. Po pierwsze, załówki do góry, bo one są tak nisko, że od razu wbijają się w plecy, ale na plus, że nie zasłaniają widoku do tyłu. Miejsca, no może być jak na moje 173 cm wzrostu. Miejsca na nogi też jest sporo. Pod maksymalnie opuszczonym fotelem są oczywiście kieszenie w oparciach, jeden port USB-C i w sumie tyle tutaj dodatków. Nie ma nawiewów, nie ma podłokietnika, a te zagłówki, fajnie, że one schodzą tak nisko, bo nie zasłaniają widoku do tyłu. Podsufitka, jak widzicie, nie jest zbyt najlepszej jakości, dodatkowo tak trochę tutaj odchodzi, ale tego chyba nikt nie maca podczas jazdy. Tu materiały, no chyba nie spodziewaliście się czegoś innego, tylko skorupy, bez schowków, bez podłokietnika. No. Ma być tanio, ale nie jest tanio, chociaż wygląda tanio. Ale o cenach porozmawiamy za chwilę. Teraz zajmijmy miejsce na fotelu kierowcy. No ten lakier naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie, chociaż oczywiście wymaga dopłaty. Miejsce na kanapie, jeszcze rzut oka, nie jest źle. Moim zdaniem, pomijając mały otwór drzwiowy z tyłu, to nawet może być jak na ten segment. I znowu ładne dodatki, wytłoczone logo Alfa Romeo w zagłówku, to na pewno na plus. Zamykamy drzwi i odpalamy to ustrojstwo. Tak, trzeba przytrzymać trochę dłużej przycisk włączania, jak to we wszystkich autach Stellantisu.
Tak, przed oczami piękne, głębokie tuby, w których upchnięto ekran. No trochę szkoda, że nie ma tego potencjału wykorzystanego, tylko jest po prostu zwykły ekran. Możemy sobie zmieniać widoki, ale jednak niedosyt pozostaje, jeżeli ktoś lubił te piękne zegary w tych głębokich tubach w Alfie Romeo, no to tutaj niestety tego nie uświadczy. Przyciski oczywiście pokryte piano black, co kocham i uwielbiam. No i tego piano black jest jeszcze trochę tutaj wokół ekranu, a sam ekran, no doskonale wiecie jak to działa. Ten sam system jest w wielu autach grupy Stellantis. Teraz troszeczkę to się zmienia i poprawia, ale tutaj mamy jeszcze ten starszy system. Na plus, że mamy tutaj 4 przyciski skrótów. Tutaj mamy oczywiście opcjonalną ładowarkę indukcyjną z dwoma dodatkowymi portami USB. Tutaj zmieniamy tryby jazdy, tylko 3 w trybach DNA, czyli Dynamic, Natural i Advanced Efficiency. Tu jest nawet nieźle. Ten schowek tutaj jest dość głęboki. Mamy tam przegródki, które możemy sobie regulować i regulowany jest również podłokietnik. Co prawda tylko wzdłużnie, ale zawsze coś. Głęboki schowek. Oczywiście niczym nie wyłożony, no ale to też chyba nie będzie wielką wadą w tym segmencie. Tutaj bardzo głęboki schowek przed pasażerem, również w pełni twardy, ale tu już twardo nie jest dość miły materiał. Tu oczywiście tak, piano black, a jak żeby inaczej. Samo spasowanie, tutaj same zaślepki, nie jest z tym źle, tutaj już jest troszeczkę lepiej. Mamy milimetr pianki na podłokietniku, ale tu już jest twardo, chociaż ta faktura nie jest taka zła. No ale tak, festiwal plastiku i trzeszczących dodatków. No powiedzmy, nie powinniśmy się do tego przyczepiać w tym segmencie, ale gdy poznamy cenę, no to moglibyśmy wymagać trochę więcej. Tutaj jest dość miękki, ładny materiał, oczywiście dodatkowe podświetlenie. To wszystko razem wygląda całkiem nieźle, przynajmniej moim zdaniem, a wy dajcie znać, co o tym myślicie. No jeszcze rzut oka pod maskę, a tam zmieniony, chociaż uwielbiany i kochany przez wszystkich 1.2 3-cylindrowy o mocy systemowej 145 koni mechanicznych. O całym tym napędzie opowiem nieco więcej później, a tymczasem co nieco o osiągach, bo sprint od 0 do 100 km na godzinę zajmuje przyzwoite 9,1 sekundy. Prędkość maksymalna to 200 km na godzinę, a jak ze spalaniem bywa z tym różnie. Podczas jazdy testowej naprawdę postarałem się jechać oszczędnie i naprawdę można, chociaż gdy jeździłem powiedzmy normalnie i dynamicznie, to spalanie bardzo mocno podskakiwało. Szczególnie w mieście. No ale nie będę uprzedzał faktów. Za chwilę siadam za kierownicą, no i jedziemy w trasę testową. No i witam z powrotem zza kierownicy Alfa Romeo Junior Hybrida z układem 1.2 MHEV o mocy systemowej 145 koni mechanicznych. Jest to wersja TI, wersja wyposażenia TI Q4, czyli z dołączanym takim wspomagającym napędem tylnej osi, realizowanym za pomocą dodatkowego silnika elektrycznego, ale o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Tymczasem krótka historia tego modelu. Może o tym wiecie, a jeżeli ktoś nie wie, no to się dowie. Gdy samochód zadebiutował w kwietniu 2024 roku, pierwotnie nosił oficjalną nazwę Alfa Romeo Milano. Jednak już kilka dni po hucznej premierze producent został zmuszony do błyskawicznej korekty. Wszystko za sprawą włoskiego rządu i ministra Adolfa Urso, który powołał się na przepisy chroniące produkty Made in Italy. Prawo zabrania bowiem stosowania włoskich nazw geograficznych dla towarów wytwarzanych poza granicami Włoch, a nowy crossover zjeżdża przecież z taśm montażowych w polskich Tychach. Aby uniknąć eskalacji sporu polityczno-prawnego, szefostwo marki ustąpiło i zmieniło nazwę na Junior, co ostatecznie okazało się bardzo zgrabnym ukłonem w stronę historii kultowej Alfa Romeo GT 1300 Junior z 1966 roku. Swoją drogą, za każdym razem jak jestem na zagranicznych prezentacjach aut, które zjeżdżają z taśm fabryki w Tychach, wszyscy obcokrajowcy mówią na to miasto Tiki. Może
to by był dobry pomysł, żeby ta Alfa Romeo nazywała się Alfa Romeo Tiki. No ale dobra, mniejsza z tym, wróćmy do naszego testu, wracając jednocześnie do stylistyki, bo z tą stylistyką no mam pewien problem, bo zarówno Alfa Romeo Tonale, jak i Junior nie do końca do mnie przemawiają. Nie zrozumcie mnie źle, bo nie jestem jakimś przeciwnikiem Alfa Romeo, wręcz przeciwnie. Alfa Romeo Giulia czy Stelvio to moim zdaniem wciąż jedne z najlepiej zaprojektowanych i najlepiej wyglądających aut w tym segmencie, a przecież no nie bójmy się słów, to są już dość stare auta, a mimo wszystko nadal prezentują się świetnie, a tutaj mamy dwa nowe modele, no i tak jakoś nie mój gust, no trudno, no co począć. Tak czy inaczej, w odpowiedniej specyfikacji kolorystycznej Junior potrafi przyciągnąć wzrok na ulicy. Ten specjalny lakier czerwony Brera połączony z kontrastującym czarnym dachem wygląda nieźle, ale trzeba za to zapłacić 7900 zł. No i mamy jeszcze opcjonalne 18-calowe felgi Petali za 3700 zł, więc razem mamy blisko 12 tysięcy złotych za dwa dodatki. No a to dopiero początek wariactwa cenowego, ale o tym porozmawiamy później. I w takiej konfiguracji to auto wygląda nieźle, chociaż te felgi, mimo że doceniam te klasyczne telefony, jak to mawiają na nie alfisti, tak tutaj no niespecjalnie to wszystko się dobrze komponuje, no ale cóż, poza tym jak odejdziemy od auta kilka kroków i popatrzymy na auto z profilu, no to proporcje wydają się jakieś troszeczkę dziwne. Osoby mające w pamięci zgrabne Mito czy Giuliette spojrzą na ten model chyba nieco krzywo, no ale może to ja jestem jakiś przewrażliwiony. Dajcie znać, jeżeli jesteście fanami Alfa Romeo, jak wam się podoba Junior. Sylwetka sprawia moim zdaniem wrażenie na siłę uniesionej, tworząc trochę właśnie dziwne proporcje, jakby projektanci wzięli klasycznego hatchbacka i sztucznie podnieśli go na szczudłach, by wpisać się w modę na crossovery. Moim zdaniem głupota. I zresztą jak wiele dają odpowiednie zabiegi stylistyczne i podwoziowe, doskonale pokazuje topowa elektryczna, niestety wersja Electrica Veloce. Obniżono o 25 mm zawieszenie, 20-calowe felgi całkowicie zmieniają percepcję tego auta, czyniąc z niego drapieżnego, zwartego hot hatcha, który rewelacyjnie wygląda moim zdaniem. Tu niekoniecznie, a ta Veloce to moim zdaniem jeden z najładniejszych, już chyba nie crossoverów tego segmentu na rynku. Moim zdaniem tak czy siak w testowanym TIQ4 brakuje tego takiego sznytu. Auto zawisło gdzieś pomiędzy miejskim autkiem, a na siłę uterenowionym maluchem. Nie mogę się do tego przekonać, chociaż niektóre detale są naprawdę bardzo, bardzo ładne. A co z wnętrzem? No tu chyba jest trochę lepiej, ale oczywiście też nie idealnie. Bo wewnątrz wersja TI prezentuje się całkiem przyjemnie i dość wyrazisto. Fotele Spiga, czy Szpiga, wykończone czarno-czerwoną tapicerką, tworzą naprawdę niezły klimat, a dodatkowo oferują podgrzebanie, elektryczną regulację oraz funkcję masażu dla kierowcy, chociaż nie przepadam za masażem polegającym na wypychaniu odcinka lędźwiowego, ale co kto tam lubi. Przed oczami znalazł się właśnie cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 12,25 cala, osadzony w podwójnych tubach, co jest moim zdaniem ładne, ale bezsensowne. Szkoda, że to nie są normalne analogowe zegary, ale to już chyba nigdy się nie stanie. Oprócz tego mamy ekran 10,25 cala z obsługą oczywiście bezprzewodowego Apple CarPlay oraz Android Auto. Jak widzieliście, działa to dość sprawnie, chociaż potrzebuje chwili, żeby się uruchomić po uruchomieniu pojazdu. I druga sprawa, gdy włączamy wsteczny bieg, to zanim odpalą się kamery, mija ładnych kilka sekund. No właśnie, tak nie do końca to wszystko dobrze działa. Denerwują właśnie takie detale, które nie powinny mieć miejsca, takie niedopracowania. I narzekam na to, co może was trochę denerwować, dlatego że w tej cenie spodziewałbym się raczej lepiej dopracowanego auta, ale o cenach porozmawiamy później. A tymczasem o tym napędzie, bo to jest dość ciekawe połączenie. Możemy sobie wybrać oczywiście wersję z napędem na przednią oś.
To chyba wybiera większość, również ze względu na cenę, ale jest też wersja Q4, czyli ciężko powiedzieć, że z dołączaną tylną osią, bo po prostu na tylnej osi jest dodatkowy silnik elektryczny, który wspomaga ruszanie na przykład na śliskiej nawierzchni. To na pewno docenią osoby mieszkające gdzieś w górach albo w trudnym terenie. No dobra, ale jak to w ogóle wszystko działa i z czego się składa? Sercem napędu jest oczywiście 3-cylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra, połączony z 48V instalacją hybrydową. Łączna moc układu wynosi 145 koni mechanicznych, co zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w nieco ponad 9 sekund. No i prędkość maksymalna to 200 km na godzinę. Moim zdaniem osiągi są po prostu wystarczające jak na miejskie auto. Wszystko sprawnie działa, auto dość sprawnie porusza się po mieście, ale o żadnych sportowych emocjach raczej nie ma tu mowy. Z jednej strony, czego spodziewamy się po segmencie B i crossoverze, ale z drugiej strony, no to jest mimo wszystko Alfa Romeo. No dobra, ale co z tym napędem tylnej osi? No właśnie, ciekawostką jest właśnie sam ten napęd eAWD. Jak sama nazwa wskazuje, jest to eAWD, czyli technologia Q4, czyli w przeciwieństwie do tradycyjnych układów z wałem napędowym, przednią oś napędza silnik spalinowy, wspomagany właśnie tym małym silniczkiem elektrycznym o mocy 28,5 konia mechanicznego. Wbudowany ten silniczek jest w 6-biegową skrzynię EDCT-6. Z kolei za napęd tylnych kół odpowiada niezależna jednostka elektryczna montowana przy tylnej osi o mocy szczytowej 55 koni mechanicznych. To wszystko działa dość sprawnie na śliskiej nawierzchni i na pewno podnosi poziom trakcji przy ruszaniu na mokrym. Jednak cena za eAWD to niestety wyższa masa pojazdu, bo całość waży około 1500 kg. No i mamy też wspomniany mniejszy bagażnik, zamiast 415 litrów zaledwie 340. Pytanie tylko, czy ktoś w miejskim crossoverze naprawdę doceni obecność napędzanej awaryjnie tylnej osi, pomijając osoby, które mieszkają gdzieś, gdzie często jest ślisko i tak dalej. Moim zdaniem nie do końca. Ale o ile przy tym sensie dodatkowego napędu tylnej osi nie będę się upierał, tak przy jakości działania całego systemu no już niestety tak, bo ta jakość jest jakość, a nie nie ma dramatu, ale podczas całego tygodniowego testu nie mogłem pozbyć się wrażenia, że tym autem nie da się jeździć spokojnie i w takim relaksującym stylu. Cały czas gdzieś to wszystko nie działało idealnie, gdzieś poszarpywało, gdzieś stukało, nawet przy zwalnianiu, co nie powinno mieć teoretycznie miejsca, no bo jeżeli odpuszczamy gaz, no to auto powinno płynnie zwalniać, a tu były szarpnięcia, czasami jakieś stuknięcie. No trochę irytujące i nie wiem, czy to jest kwestia w ogóle tego modelu, czy tego egzemplarza, który miał przejechane blisko 30 000 km, co jak na auto testowe jest naprawdę sporym dystansem. Jak dobrze kojarzę, byłem ostatnim testującym akurat ten egzemplarz. No nie wiem, jeżeli ktoś miał z tym modelem styczność i to wszystko działało płynnie, to proszę dajcie znać, bo może ja trafiłem tylko na taki egzemplarz, który poszarpywał, ale za to niewiele palił, bo po 10 km po mieście wyszło niecałe 6 litrów na 100 km. Moim zdaniem niezły wynik, chociaż starałem się. A teraz sprawdzimy sobie spalanie na drogach podmiejskich przy prędkościach od 70 do 100 km na godzinę. Po drodze kilka postojów na światłach, więc ta średnia prędkość będzie odrobinę zaniżona. No ale cóż, jak symulować warunki podmiejskie? No to na całego, prawda? No i jeszcze wracając do tego napędu. Jest dość dynamiczny, zazwyczaj nieźle reaguje na mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia, no chyba że startujemy z miejsca, bo czasami startując ze świateł, trochę mocniejsze wdepnięcie pedału gazu znowu wiązało się z takim nieprzyjemnym szarpnięciem.
Trochę to dziwne, no bo to jest w sumie hybryda, miękka hybryda, która powinna trochę łagodniej reagować na polecenia wydawane prawą stopą, a tu jakoś tak, no nie wiem, no nie do końca się przekonałem do tego modelu, do tego napędu, ale jak pamiętam, jeżdżąc innymi modelami z grupy Stellantis z tym samym właśnie napędem, ale nie z napędem na 4 koła, było trochę lepiej. Nie dużo lepiej, ale trochę. No nie wiem, sam nie mogę do końca dojść, jak ocenić ten napęd. Na pewno nie pozytywnie. Pod względem spalania ok, dynamika też całkiem niezła, ale płynność pracy, no to nie jest moja bajka niestety. No i teraz może wyjaśni się kwestia tego, czemu może aż tak się czepiam tego auta. No właśnie, ceny. Patrząc na cenniki, Alfa Romeo Junior TI Q4 wymaga wyłożenia dość sporej gotówki, bo wyjściowa cena bazowa tego wariantu to 159 400 zł brutto. Standardowe wyposażenie wersji TI obejmuje m.in. fotele Spiga z masażem fotela kierowcy, nawigację fabryczną, adaptacyjny tempomat, oświetlenie ambientowe, no i 18-calowe alufelgi Fori, czyli w trochę innym wzorze. Wybór dwukolorowego lakieru czerwony Brera z czarnym dachem wymaga, jak już wspominałem, dopłaty 7900 zł. Efektowne, powiedzmy, felgi 18-calowe Petali dokładają do rachunku kolejne 3700 zł. Po dorzuceniu opcjonalnego pakietu Techno Q4 za 8500, który dostarcza m.in. adaptacyjne reflektory matrycowe LED, autonomię poziom L2, czujniki parkowania, kamery cofania itd., to cena może zbliżyć się do poziomu 180 tysięcy złotych, a przecież nie dobraliśmy wszystkiego z katalogu, bo jeżeli zaznaczymy wszystko, to cena dobije do 196 700 złotych. Konkurencja, w tej cenie chyba ogromna. Nie będę się wypowiadał, otwieram sekcję komentarzy i słucham Państwa. Mam nadzieję, że macie wiele do powiedzenia na ten temat, a ja tymczasem sprawdzę, jakie jest spalanie po 10 km drogą podmiejską przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. W mieście były to okolice 6 litrów, a wtedy dość mocno się starałem, a gdy się nie starałem, poza kamerami bywało i 8 litrów. A tu jest dokładnie 4,7-4,6 litra na 100 km, moim zdaniem naprawdę bardzo przyzwoity wynik. A na koniec jeszcze droga ekspresowa, prędkość 120 km na godzinę, no i 10 km odcinka pomiarowego. Od razu uprzedzam, że nie udało się jechać idealnie 120, bo ruch był dość spory, ale mniejsza z tym, nie narzekamy, tylko testujemy. No właśnie, zbliżamy się do podsumowania i bardzo nie lubię tego typu testów, gdy na początku bardzo chciałbym polubić jakieś auto i jak zebrać o nim jak najwięcej zalet i pozytywnych opinii, a pod koniec wychodzi jak wychodzi. Bo pod koniec zawsze na auto patrzę z perspektywy kupującego i tego, ile to auto kosztuje i ile oferuje w zamian. Tu mamy auto w podstawowej wersji za blisko 160 tysięcy złotych, a jest to crossover segmentu B z silnikiem 1.2 3-cylindrowym o mocy 145 koni mechanicznych. Jakbym się starał, no to czasami muszę na to wszystko popatrzeć przez pryzmat właśnie kupującego i tego, że ma alternatywy w postaci aut, no jakby nie patrzeć, z Chin. No a tutaj konkurencja w cenie 160, nawet do 200 tysięcy złotych, no to nie okłamujmy się, bije tą Alfa Romeo Junior na głowę. Tak czy inaczej, to samochód, który bardzo chce być lubiany za samą stylistykę i modny charakter. W tym kolorze, w tej konfiguracji naprawdę ładnie wygląda. No okej, pomijając proporcje, może mi się coś nie podobać, no ale trudno, to jest moje zdanie. Nie każdy musi się z tym zgadzać. Ale jeżeli napęd nie działa płynnie, szarpie, zużywa niewielkiej ilości paliwa, to trzeba przyznać.
no to codzienna eksploatacja w mieście, no bo to jest głównie miejskie auto, no nie będzie do końca przyjemna. Ja nie czerpałem przyjemności z jazdy tym samochodem po mieście. W trasie, nawet przyzwoite wyciszenie przy tej prędkości, co jest na plus na pewno dla auta w tym segmencie, ale brak płynności w pracy napędu, no to chyba już nie przystoi jak na dzisiejsze czasy. Bywają lepsze auta pod tym względem. No jeszcze na koniec sprawdźmy spalanie po 10 km drogą ekspresową. Wyszło 5,5 litra na 100 km. 5,6 litra. Ze spalaniem jest całkiem nieźle, a jak z elastycznością od 90 do 120 km na godzinę? Najpierw tryb natural, nie neutral, nie normal, tylko natural. Tak sobie to nazwała Alfa Romeo. A teraz tryb dynamic albo dynamika. Nie łapię się w tych nazwach. Auto wyraźnie przeciąga biegi, co jest chyba typowym dla tych trybów. No i jeszcze sprint do setki. Odrobinę z hamulcem, żeby podpompować turbo. Chociaż nie wiem, czy to cokolwiek dało. No i jeszcze w trybie dynamika, czy dynamic, jak zwał, tak zwał. No i tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym aucie. Czy nie przesadziłem z krytyką, czy może się należało, jeżeli auto kosztuje aż tyle? Wtedy chyba możemy wymagać nieco więcej. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i oczywiście do zobaczenia przy okazji innych moich filmów. Na razie, cześć!